Cześć, z tej strony Azji i witajcie w kolejnym odcinku Wciśnij Start. Konami, wydając Castlevania Requiem, zrobiło prezent graczom PlayStation 4. Ale czy na pewno? Dwie gry w pakiecie, Castlevania Symphony of the Night i Rondo of Blood. Obydwie będące leniwym portem z PSP. Co z tego? Stwierdziłem, że i tak to kupię. Z jednej prostej przyczyny. Zapowiedziano wsparcie dla gałek analogowych. Przez wielu opcja wyśmiewana, bo przecież jak w takie dwuwymiarowe platformery grać inaczej niż na D-padzie? Wielu z Was myśli pewnie podobnie. Jednak dla mnie, osoby niepełnosprawnej, analog to najlepszy wynalazek, jaki kiedykolwiek zawitał do gier. Dzięki niemu mogę grać w niezliczone ilości tytułów o wiele sprawniej niż na przyciskach. No więc wszystko ładnie, pięknie, zaczynamy grę. Jak bardzo zdziwiony byłem, że czasami moja postać zatrzymuje się lub nie wchodzi w poprawny skok. Może niektórzy z Was wiedzą, ale stare Castlevania, a więc m.in. Rondo of Blood, wymagają bardzo precyzyjnego poruszania się, w tym sensie, że jeśli nie szliśmy do przodu, to skok nastąpi tylko w górę, zaś podczas lotu nie możemy kontrolować naszej postaci. Jest to archaiczna mechanika jak na te czasy, teraz postaci mają zazwyczaj możliwość kontroli podczas lotu oraz ich ruch ma pewne przyspieszenie i czas, w jakim postać się zatrzymuje. Ale nie tutaj. W związku z tym domyśliłem się, że mój pad na ułamek sekundy gubi poprawnie nadawany kierunek. Zrobiłem więc test. Mogliście ten filmik widzieć na Facebooku. Wychylenie analoga idealnie w dany kierunek odpowiadający temu z D-pada jest ignorowane przez grę. Oczywiście rozruszałem tym nieco Twitter, wysyłałem maile oraz zgłaszałem błąd do Konami. Jedna odpowiedź jaką dostałem to aby używać D-pada, bo gra i tak ma tylko 8 kierunków. Brawo. Powiedziano też, że nie mogą mnie poinformować co dalej z tym błędem. Fakty są takie, że odpowiedź tę usłyszałem w listopadzie, a mamy końcówkę lutego i o jakimkolwiek patchu ani widu, ani słychu. Myślę nawet, czy nie ruszyć tym samego Sony, bo taka gra nie powinna przejść testów certyfikujących dla ich platformy. Zobaczmy jednak dokładnie dlaczego gra zachowuje się w ten sposób. Zacznijmy od omówienia czym jest gałka analogowa. Jest to urządzenie, które posiada dwa potencjometry, czyli komponenty elektryczne, które płynnie zmieniają oporność. Sterownik pada interpretuje tę zmianę jako wychylenie gałki dwuosiowo, X i Y. O ile sama gałka jest analogowa, o tyle sygnał, który kontroler przesyła o jej wychyleniu do konsoli już nie. Sygnał ciągły dochodzący z analoga poddawany jest próbkowaniu, czyli co jakiś czas kontroler sprawdza jego położenie, np. 100 razy na sekundę. Taki próbkowany sygnał, który zrozumie maszyna, jest nazywany sygnałem dyskretnym. Wiecie, gdy audiofile i może wasi dziadkowie mówili, że kiedyś to była muzyka z tego winyla, to mieli trochę racji, ponieważ przy odpowiednim zestawie uzyskamy w pełni analogowy sygnał, który będzie bardziej detaliczny niż ten próbkowany. No ale wracając do kontrolera, co to w praktyce wszystko oznacza? Powiedzmy, że na jedną oś przypada 1 byte, który będzie przesyłany do urządzenia. 1 byte mieści 8 bitów, czyli wartości zero-jedynkowych. W tym ustawieniu możemy binarnie zapisać 256 różnych wartości, czyli 2 do potęgi 8. Zatem mamy osi X i Y, które mają przedział od minus 128 do 127, tak aby było to 256 wartości. Ale Azji, przecież 128 dodać 127 to 255. Dobra, Mondralo. 0 dla komputera też jest oddzielna wartość, ok? Teraz z perspektywy gry nakazujemy interpretować oś X jako lewo i prawo, a Y jako góra i dół. Powiedzmy, że na tym oparliśmy poruszanie się w tej grze. No ale nagle okazuje się, że D-pad ma mieć funkcje te same, które posiada analog. No i mamy impas. Przebijamy więc D-pad w prawo do wartości X127, Y0, w lewo X-208, Y0 i tak dalej. Nikt nie sprawdził jednak jak wpływa to na analoga. Nie jest to zbytnio zaskakujące, bo trudno jest na przykład wychylić analoga idealnie w prawo, tak aby oś Y miała wartość 0. Nie zmienia to faktu, że naprawa tego błędu byłaby bardzo prosta. Musiałby to być jednak tak zwany ninja fix, czyli coś z czego by nie chwalili się szczególnie. Dlaczego? Sony ma swoje standardy i przeprowadza testy certyfikacyjne zanim te pojawią się na ich platformie. Testują one stabilność gry oraz podstawowe funkcje, m.in. sterowanie. Musieliby więc ukryć nieco to, że ani Konami, ani Sony nie dopełnili swoich obowiązków w tym zakresie. Ninja Fix tutaj oznaczałby, że naprawiając coś innego, naprawiliby przy okazji to, ale łatwiej milczeć. Ja natomiast na pewno nie kupię już nic nowego, na czym będzie logo Konami. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.